Elektrozawór zintegrowany z reduktorem. Butla zamontowana do jazdy na wstecznym. On wcześniej tak nie miał. O, teraz spada ciśnienie. Te węże musiałem naciąć. Zabezpieczyłem workiem na kupę psa. Multimetr z termowizją i z obiektywem makro. O wiele lepiej nagrzewanie w kabinie działa. No nawet termowizja to potwierdza. Ktoś nie zrobił zapasu, bo się powinno taką spiralę nawinąć. Tu się wkręca, wkłada baryłki, skręca i to przedłuża miedź. I właśnie ten reduktor ma czujnik 2,2 kg. Tutaj kolanka, frontowe dwie złączki i takie coś. Lutownica przenośna TS100, jest na USB-C. Szczelność 3,2,1, czy coś wybuchnie. Ruszyło i od razu zdech. Pytanie, co się stało? Chyba to są jednak wtryski. Denaturat biały. Impulsator 30 Hz. Też pobiera około pół ampera. 4 wtryski mam podłączone w termowizji jednocześnie. 6 amperów, 75 W. Uwolnione wkrętki. Wkrętki będę zaślepiać czymś takim, żeby móc jeszcze jeździć. Cześć, witajcie. Dzisiaj Sirion. Robię przygotowanie do wymiany reduktora Prince na Staga. Zapiankowałem sobie tutaj, zakręciłem butlę w bagażniku, ale chcę wypalić resztówkę, o ile jakakolwiek w ogóle będzie. Chcę zobaczyć, czy tym nadmiarowym, albo tutaj kolanem, albo śrubą regulacyjną gaz nie ucieka. Aczkolwiek on się pompuje, jak nie trzyma ciśnienia, no już jest do wymiany. Także to jest dzisiejsza misja, plus jeszcze zmiana trójników na połączenie szeregowe, albo tego nie będę robił, jeszcze zobaczymy. No, także odpalam i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Kurde, zawsze klikam lewy. Taki jest przebieg, obroty i uwaga, czy przełączy. Może silnik jest jeszcze za zimny. Jak nie ma jeszcze diod stanu, ile jest gazu, to znaczy, że jest za zimny jeszcze chyba. No ale poczekamy. Ciężko powiedzieć. To jeszcze odkręcę butlę w takim razie z tyłu. Butla odkręcona to jest ten oto zaworek. Jego można kręcić, żeby zakręcić, lub właśnie odkręcę, żeby nie było. Cewka elektrozaworu, to jest elektrozawór, wskaźnik, który przełożyłem w lewą stronę, 90 ohmów, tak jak ma być pod Prince'a. Był na maksa z prawej, ale źle pokazywał. Także zobaczymy, jak będzie teraz pokazywał po tych zmianach. Tu kiedyś musiałem naprawić wiązkę, bo była cała zgniła. Mam nadzieję, że wszystko tu jeszcze działa. Odpalany. Ruszyło i od razu zdech. Także podejrzewam właśnie dlatego reduktor. Od razu zdycha, widzicie? Chyba nawet nie jest w stanie utrzymać ciśnienia. Zobaczymy, co tam się dzieje pod maską teraz. Pytanie, czy tu piana mi osiadła, czy ją wypchało. Aczkolwiek on może być gdzieś nieszczelny, ten reduktor. Ponieważ no, kilka dni jeździł na wyłączonym LPG, czyli tylko na benzynie. No i powinien coś tu mieć. Zakręciłem butlę właśnie dlatego, żeby zobaczyć, czy się przełączy na resztówce, czy od razu zgłosi za mało gazu. No cóż, to w takim razie co jeszcze mogę zrobić? Statyw odpalamy na przygazowanym silniku i zobaczymy, czy tu coś, jakąś pianę wypcha. No to lecę odpalić. Chyba nic nie wypchało, ale śmierdzi gazem. No nic, to podłączę kompa, jeszcze zobaczymy, co w kompie będzie. No to reduktor ma 44 stopnie, jest 2,5 bara, powinien mieć 2,5 bara, tak powinno być. 26 stopni Celsjusza to jest temperatura gazu. No i tam korekty, niekorekty, no to co, odpalamy, zobaczymy. Jesteśmy na benzynie. Jest dobrze i przełączymy na... No dawaj na gaz. Nie da się na gaz, to palcem przełączę. Uwaga. Przełączyło. Czyżbyśmy byli na gazie? Teraz niby trzyma. Albo się tymi próbami gazu napompował.
Teraz nawet się nie przełącza, nie wiem o co chodzi. Standby, czeka. Nie wiem jaka jest temperatura przełączania tutaj. Tu nie mogę przewijać tych parametrów. No chyba 55 stopni chyba, nie wiem, nie pamiętam, musimy poczekać. No słyszałem, że przełączył pod maską, teraz chodzi równo niby. Niby trzyma te 2,5 bara. Wiecie co, ja mu chyba dam się jeszcze nagrzać. Zobaczymy o co tu chodzi. Chociaż wiecie co, bo tak, jak się kliknie F5, to wyskakują błędy. Błędów nie ma, bo on gubi zasilanie co każde wyłączenie silnika. Ja go teraz wyłączę. Dlaczego on gubi zasilanie? Bo on 50 mAh bierze ta instalacja. On rozładował akumulator. Ja zrobiłem taki klikacz, też jest filmą tym. Tu jest klikacz i teraz tak. On ma zworkę, żeby nie przełączał. Jak daje zworkę, to wtedy klikacz zawsze działa, czyli po włączeniu zapłonu włącza instalację. No ale przez ten reduktor wywalało nagle za bogata mieszanka, za uboga mieszanka w komputerze tutaj auta, nie? I też raz mi się udało pod domem wyłapać za wysokie ciśnienie, za niskie ciśnienie. On zamiast 2,5 raz miał 2,2 bara, 2,3 bara. Ja tam trochę podkręciłem. To jest tak, że na zimnym on trzymał albo przestrzelał, na gorącym potem ciśnienie spadało. A także wiecie co, ten reduktor jest już stary i tak go wymieniamy. Mam kupione nowe graty, także zakręcam z tyłu, wypalam resztówkę póki działa i będziemy coś myśleć. No dobra, teraz chodzimy na zakręconej butli na resztówce. Ja trochę przygazuję. W Toledo kiedyś przejechałem chyba z 5 km na zakręconej butli jeszcze. Na tym co zostało właśnie w przewodach, nie? Także trochę tego gazu tam jest. To widać też przy wymianie, jak się wymienia filtry pod maską, jak się spuszcza gaz bokiem. Tak jak na moich filmach wam podlinkuję tutaj. Całą playlistę LPG wam podlinkuję. Tu jest napisane idle level 2,5 bara, czyli że ma być 2,5 bara na wolnych obrotach. Często Prince jest też na 2,2 bara ustawiony, także to trzeba... To się da sprawdzić tu gdzieś w programie, w tych ustawieniach. Tylko na XP-ku to nie działa przewijanie, a jak się to odpali, to w takim małym oknie na Windowsie chyba 7, to wtedy wszystko widać. Widzicie, jak wzrasta temperatura, ciśnienie trochę rośnie? On wcześniej tak nie miał. O, teraz spada ciśnienie, czyli już się gaz kończy. Ciekawe O. Jeszcze raz go jeszcze. Jeszcze dopalam, kilka razy tu przełączam. Aż już no i zgasł. Dobrze. I tu nam teraz migają błędy. Jakbyście mieli błędy, a tu akurat no trouble code. Czasami potrafię wywalić właśnie błędy tego, że co? No błędy za niskiego ciśnienia. Nie wiem, czy jeszcze mamy połączenie z nim. Chyba mamy, bo te linie idą. No to błędów nie ma. Możemy przystępować do dalszej pracy. Dobra, jest drugi dzień. Auto jeździło, teraz musi sobie trochę odpocząć. Ja w międzyczasie tu odkręciłem puchę. W puszce to na gumie wyciągane było. To też było przykręcone, to chyba steruje i wapem. No i tu jest chyba map sensor, tak mi się wydaje. Tak. Górna rurka, to jest ta rurka. Idzie tutaj na zbiornik z węglem.
Dolna rurka idzie tutaj do przepustnicy, ok. Ta wtyczka za tymi rurkami przychodzi. Tak, tędy przychodzi ta wtyczka. A ta rurka tu sobie szła po prostu z wtyczką. Gdzie ona idzie? Tu na kruciec. Na kruciec. Gdzieś tu dalej idzie. Gdzieś tu w te rejony. Tu jest chyba kruciec jakiś na kolektorze. Nie wiem. Ona chyba tam gdzieś idzie w dół. No nieważne. Nie będę szarpał, żeby tu nic nie zrobić. Teraz mam zdecydowanie lepszy dostęp do trójników. I który to był? Górny wąż był szczelny, a dolny potrafił się spocić i pluć na ścianę. Dlatego jest teraz na opaskę taką na śrubkę. A może teraz to będzie widać tam daleko, daleko. A nie widać, no nieważne. Wywalam te trójniki, robimy szeregowo. O ile się to uda, jak się nie uda, no to trudno, zostawię je. Dobra, działam, bo ściemnia się. Tu sobie otworzyłem tą pokrywkę, bo tutaj było dojście do śruby, no, która trzymała to na takiej blaszce metalowej. Poluzowałem filtr od reduktora, odłączyłem cewkę, w sensie wyjąłem stąd cewkę, cewka jest tu wyjęta, cewka zostaje, bo ma taką fajną wtyczkę i akurat pasuje idealnie na ten reduktor nowy. Teraz muszę, tu jakaś masa jest, tu jest masa, ta masa trochę przeszkadza, także ją też gdzieś tu zaraz odkręcę, coś będę kombinował dalej. No i reduktor odkręcamy tu. Dobra, reduktor, takie numery, odkręcony, nie wiem czy tam jest przyklejona na brud po prostu nakrętka, czy jest gwint, nie wnikam, dobrze, że się trzyma. Miedź już odkręciłem, klucz 13 był, od elektrozaworu, zabezpieczyłem czym? Zabezpieczyłem workiem na kupę psa, także jest na pewno szczelnie. No i tu wywalam te wszystko co mi tu przeszkadza, wywalam ten reduktor, też wywalam, bo on jest dosyć duży. Tamten nowy jest malutki, także... No dobra, słuchajcie, reduktor wyjęty, te węże musiałem naciąć, bo one często są tak właśnie ściśnięte tymi opaskami wąskimi, bo te opaski skręcane są dosyć wąskie, a te takie automotive sprężyste są dosyć szerokie, one tak nie wbijają się w węże, ale no musiałem naciąć, wyjąć i teraz tak, porównamy sobie go z tym, co będę montował. Stack sam musiałem kupić, nikt nie sponsoruje, ale jeśli Stack chce zrobić ze mną jakiś film, to zapraszam. Stack R02 EL, czyli elektrozawór zintegrowany z reduktorem. Teraz zobaczcie, tu jest elektrozawór, tutaj. To co jest tutaj dokręcane, to jest tu, to do 136 koni. Jest bardzo mały, zobaczcie, jest o wiele mniejszy od tego reduktora. Także zobaczcie, jak fajnie i ładniutko będę mógł go sobie tutaj wpasować. Kurde, nawet może by nie, ta miedź, kurde, fabryczna właśnie mi nie starczy. Ktoś nie zrobił zapasu, bo się powinno taką spiralę nawinąć, żeby jak były jakieś naprężenia, nie wiem, przy wypadku czy coś, żeby też temperaturowo, jak pracują przewody, żeby się nie urywały od jakichś naprężeń i też od wibracji, jak wszystko wibruje, to żeby to amortyzowało. No więc przedłużę to taką przedłużką. Tu się wkręca, wkłada baryłki, skręca i to przedłuża miedź. Także zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Chyba, żebym ten reduktor tak niziutko zamontował, żeby jeszcze to starczyło. Kurde, nie wiem, powiem wam. No powiem wam, kurde, może nawet na tej miedzi zrobię. Zobaczymy, jak się uda. Tu już też rozpiąłem węże, woda zleciała, została wyłapana do pojemnika, także sobie działam tutaj powoli. No dobra, postęp pracy. Tu uciąłem węże, tu jest jakieś rubia, nie wiem, wąże rubia, nie są jeszcze złe, więc je zostawię, ale oryginalne węże tak. Dolny wąż został złączony, widzicie? Kurde, nie widzicie. O, czekajcie. Czy to widać? Ten wąż, nie miałem jak ujęcia zrobić. O, został połączony. Takie coś do środka weszło, łącznik węża oryginalnego i opaski 21 by pasowały, tylko było stare zgrubienie na wężach, więc musiałem dać opaski 22, ale opaskę 21 dałem tam przy ściance na samym końcu. Tu jest jak to jest na śrubkę. Ta na śrubkę jak jest,
to za nią, o widać, czarna nowa opaska ściskowa, bo tutaj to się pociło, ta śrubka się luzuje od temperatury, więc jest na tyle długie wyjście z nagrzewnicy, że dałem ściskającą na końcu i na śrubkę tutaj wcześniej, żeby to było na pewno szczelne. No i co? I teraz tutaj się wpinam kątowymi złączkami. Kątowe złączki, takie dwie. Kątowe dwie złączki i takie coś. Tam poszło, no i oczywiście wiadomo, opaski też ściskające tutaj na to pójdą. Więc działamy. Dobra, powiem wam tak, reduktor już jest. Na węże dałem opaski 23, już są zaciśnięte. Tu na dole jest czujnik i właśnie ten reduktor ma czujnik 2,2 kg, a Prince ma 2 kg, czy chyba 2, czy 2,5, 2 kg chyba, no także jest 10% różnicy błędu. Cewka idealnie pasuje, bo to też jest zawór typu Waltek. Tutaj kolanka, tu jeszcze muszę jedną opaskę założyć na tym dolnym wężu. Górny wąż, wyjście z termostatu tutaj z boku. Gdzie jest ten wąż? Tutaj. Tu jest ten wąż. O, to ten, gdzie pokazuje palcem. To jest wyjście z termostatu. Chyba to jest, że jest przed nagrzewnicą, bo chcę, żeby pierw reduktor się załączył, a potem szło na nagrzewnicę. Reduktor tyle mocy nie zabiera, on też jest tutaj plastikowy, także lepiej przed nagrzewnicą. W Toledo też jest zamontowany przed nagrzewnicą, tu wam pokażę film. Więc ja tu szybko składam wszystko, zanim się ściemni, bo już się powoli ściemnia. Byle dzisiaj wodę skończyć, zapiąć te wszystkie węże, umocować reduktor. I tak nisko jak jest, to zobaczcie, może nawet ta miedź stara mi tu starczy i tego bym chciał jeszcze, żeby była szczelna na tej baryłce starej. Także działam. Dobra, całkiem nieźle mi tu poszło. Miedź wkręcona, udało się na starej, znaczy nie wiem, jeszcze zobaczymy szczelność. Na starej bełczułce, czujnik temperatury, trzeba zarobić nową wtyczkę. Te dwa kabelki od starej wtyczki ucinam, żeby ewentualnie w przyszłości móc ją do czegoś jeszcze wykorzystać. Jakbym, nie wiem, zregenerował tamten reduktor. Reduktor jest niziutko. Podciśnienia nie podłączamy, jest zaślepione, ponieważ tu w tym reduktorze Prince'a to nie jest podciśnienie. On pracuje na stałym ciśnieniu bezwzględnym 2,5 bara, czyli względem atmosfery 1,5 bara. I 1,5 bara to jest maksimum, co da się ustawić na tym reduktorze, ale ciśnienia względnego, czyli bezwzględnego 2,5, więc jest dobrze. Tak sobie ustawimy to później z interfejsem. Cewkę muszę też przełożyć cewkę, w sensie już jest przełożona Prince'a. Ona ma 11 W, 12 V, 11 W. Ta ceweczka również jest 12 V, 11 W. Co jeszcze? Tu pospinałem, tak, pospinałem tu. Tu też trzeba będzie uporządkować, żeby to się nie ocierało, nic nie przetarło. Co? No, poskładać, będzie git. Tutaj mam no, płyn stary i do mycia rąk, żeby ten płyn nie żarł mi paluchów, bo on jednak jest taki jakiś, nie wiem, żerący, czy jakby to powiedzieć. Także powoli się ściemnia, ale może do wieczora dam radę. Dobra, do czujnika były w zestawie 2 piny i gumki. To trzeba zacisnąć taką tego typu zaciskarką. To jest środkowy ten zaciskacz, ale ja to jeszcze zawsze tutaj po fakcie zalutowuję, żeby to było przylutowane, żeby było podwójnie, żeby to no, nie zaśniedziało, nie wyszarpało się. No także zalutuję to i składamy wtyczkę. Gdzieś tu jest wtyczka. No i elegancko polutowane. Lutownica przenośna TS100 jest na USB-C Power Delivery, albo właśnie ja ją zasilam po przejściówkach z powerbanka, którego niedawno naprawiałem. To jest fabryczny kabelek od tego jacka do XT60. No ja zrobiłem sobie, to jest EC5. Tak, EC5 do XT60, taką przejściówkę. 16 V mam lutowania teraz. No dobra, polutowane jest dobrze. Testy tego może kiedyś przy okazji. Bardzo mocna, bardzo fajna lutownica. Dobra, wtyczka już zarobiona. Też te piny trzeba złapać i pociągnąć, żeby na pewno kliknęły. Jak klikną, to jest dobrze. Także teraz to spinam wszystko i zaraz będziemy powoli uruchamiać samochód. Dobra, podłączam sobie tego małego luncha na szybko i jeszcze w termowizji sobie zobaczymy. Czekajcie, tylko tu przykręcę kluczyk. Jeszcze w termowizji T2S, ona jest tam do więcej stopni niż ta poprzednia T2L, ma Focus ma obracaną soczewkę. Zobaczymy sobie w termowizji, jak to się odpowietrza i czy na pewno jesteśmy przed nagrzewnicą, czy za nagrzewnicą. Dobra, tu już reduktor jest, jak widać. Węże mają po 20 coś stopni.
Czy jesteśmy przed, czy za nagrzewnicą, to nie wiem. Reduktor. Tu nie jest gorąco jakoś. Oj, to nie wiem, czy w takim razie tu z głowicy nie jest cieplejsze wyjście niż na powrocie. Ajajajajaj, no nie wiem, to się okaże. Tu coś widać, 55 stopni jest, z nadmuchu 42. No nawet termowizja to potwierdza. Zobaczymy pod maską. No, 40 ma reduktor. Dolny wąż jest chyba cieplejszy. Dolny wąż cieplejszy, a górny, no górny to chyba powrót. Tak mi się coś kurde wydaje. No to nie jest, najwyżej kiedyś będę musiał to zmienić. Albo nie będę tego zmieniał, zobaczymy. Dobra, jesteśmy jak Predator. Tu jest przebieg 222,988 km. Nawiewy 62-63 stopnie. Aż się ten kuchenna, ta igła, aż od temperatury nie wyrobił. 79 stopni na lunchu tutaj, nie wiem czy widzicie. Tu 79 stopni. To wyłączymy może nawiew, żeby nie odbierało nic ciepła. Wyłączam tutaj nawiew i idziemy zobaczyć jak temperatury pod maską. Niech on się grzeje. Niech się grzeje. No niestety jednak jest za nagrzewnicą. Ten gruby, co idzie tutaj na wąż chłodnicy, to jest jednak zasilanie. Wyjście z głowicy tak na to wygląda. A to jest powrót. No, to jest powrót. Czy to będzie widać? Czekajcie, wyłączę ten obraz. Nie widać za bardzo. No, 64 stopnie na reduktorze. Dobra, idziemy w normalny obraz, jeszcze wam tu poopowiadam coś. Tamten reduktor był bardzo wysoko. On był wyżej niż nagrzewnica, był wyżej niż korek chłodnicy. A teraz nie wiem, czy to widzicie. On jest na poziomie głowicy, więc to też dobrze na odpowietrzenie. Również jest w szeregu, więc łatwiej to odpowietrzyć i powiem wam, o wiele lepiej nagrzewanie w kabinie działa. Nagrzewanie w kabinie, przez to, że nie ma równolegle reduktora, totalnie inne auto przyspieszyło, no od razu po prostu grzeje, w sekunda wsiadamy i auto grzeje. Także poprawiło to ogrzewanie, więc ja się cieszę, jest super. No dobra, trzeba odkręcać z tyłu gaz, zobaczyć czy jest szczelna instalacja. To ja tam odkręcę, tu by wypadało zasilić na ten bezpiecznik, tutaj pusty, gdzieś tutaj mam przerobioną tą instalację. Nie wiem czy pamiętacie jak to przerabiałem, żeby ona prądu nie brała. Tak. Jest bezpiecznik, także go wsadzę. Dobra, odkręciłem tutaj zaworek ręczny. Butla zamontowana do jazdy na wstecznym, czyli po prostu wielozawór jest tu. Widzicie? Jak patrzę w auto, to jest tu wygodniej to jest do montażu, ale powinien być tutaj. Dlaczego? Bo jak jedziemy pod górkę albo przyspieszamy mocno, jak jest mało gazu, no to tam jest zasysak tego gazu, a wtedy gaz nam tutaj odleci, no bo wiadomo, fizyka, tak? Jak pod górkę mamy z górki, zawsze zjedziemy nawet bez gazu. No, także do jazdy z górki i na wstecznym. Tak się mówi w żargonie gazowników na forach. No dobra, idziemy odpalać. Uwaga, 3, 2, 1, czy coś wybuchnie? 3, 2, 1. Przełączamy. Walczy. Jakoś chodzi. Trzeba by ustawić ciśnienia. Dobra, idę po komputer, zobaczymy pod interfejsem jak ciśnienie gazu wygląda. Dobra, jesteśmy na kompie, przełączamy się na gaz i ustawiamy na pracującej instalacji 2,5 na wolnych obrotach. 2,5 bara, tyle ile było napisane. Tam jest śrubka na imbusa i jest taki plus w lewo, czyli odkręcamy sprężynę, cofa się membrana i tak ma być. Ona się po jakimś czasie też ułoży. Po miesiącu, po tygodniu powinniśmy sprawdzić te ciśnienie, czy ono się trzyma. No bo membrana może się ułożyć, może się trochę ciśnienie rozjechać. No i by też wypadało teraz, zobaczymy, czy uda mi się przełączyć.
Nie. A ten program tak średnio działa. To trzeba przełączyć i zobaczyć po czasach, czy czasy się zgadzają, albo po prostu po korektach patrzeć, także ja potem będę po korektach to patrzeć. 79 stopni pokazuje. Ciekawe, ile jest na termowizie. Ile ma reduktor? 78 pokazuje. Tu na to nie patrzy, na tą stówę, bo to jest metal, on odbija. 78, a tutaj pokazuje 80, także idealnie pokazuje tak jak trzeba, także te 2,2 kg jest spoko. Tak, widać te węże. Jest dobrze. To najwyżej skoryguje te. O, już drugi wąż chłodnicy też jest ciepły. Ten dolny, tak, jest ciepły. To ten na celowniku 70 stopni, czyli nawet nie jest nic zapowietrzone, jest dobrze. Fajnie. Dobra, trzeba się przejechać teraz na testy. A i tu jeszcze, tu pianeczką jeszcze szczelność. Szczelne jest, także jest dobrze. Dobra, teraz w miejscu jest no -5, -7, ta korekta upstream, czyli pierwsza sonda, tak się domyślam. Parametry są takie, póki co ciśnienie gazu jest dosyć niskie, ale ono się przy przełączeniu domyślam, że się ustabilizuje. Co jeszcze? No przełączymy i zobaczymy, co się wydarzy. Uwaga, 3, 2, 1, przełączam. No i zgasło. Także pytanie, co się stało? Czy za mało, czy za dużo? W sumie nie wiem, jak to zinterpretować teraz, bo trochę nie kłam tych korekt. A jeszcze spróbuję od razu go odpalić teraz. Dobra, odpalił. Jak się trzymało gaz, to on chyba dawał radę. Poczekaj, dobra. Jeszcze raz. Czy korekty mi odświeża? O nie, o tak, dobra. Odświeża dane, jest git. Przełączę go jeszcze raz. Może były pusty po prostu. No dobra, gaśnie. I tutaj te słupki. Tu są nazwy tych. Co to za parametry? Nie wiem, co to jest to LPG Correction. I też ten in-out, nie wiem, jak to rozumieć do końca. Dobra, przełączymy teraz na gazie, w sensie na przygazowanym silniku. Dobra. Utrzymał się silnik, puszczę gaz. Czy na wolnych? Kuleje. Dobra, jakoś się uczy, tak wygląda wykres. -18 się zrobiło, wcześniej było coś tam. Przełączę na benzynę i ta korekta właśnie niebieska od razu skacze do góry. Jeszcze silnik telepie trochę. Dobra, ustabilizował się, silnik chodzi równo. No, jeszcze tam trochę. Coś tam trochę jeszcze jakby musiał dopalić. Ja teraz przygazowałem, to jestem ja. No dobra, kolejny dzień. Przy przełączeniu niestety gaśnie. No i chyba to są jednak wtryski. Tamten reduktor może jeszcze wydalał radę, mimo że tam latało mu ciśnienie, to chyba jednak wtryski. Także co? Denaturat biały. Zalewam do długiego takiego węża. Tu zalejemy sobie. Zapinam na to. Gaz niech to przepcha. Zobaczymy, czy się coś podczyści. Jak nie, to do myjki ultradźwiękowej trzeba będzie wyczyścić wtryski. No niestety nic to nie dało, także rwiemy wtryski. Zatkałem reduktor. Wtryski już tutaj uwolnione wkrętki. Wkrętki będę zaślepiać czymś takim, żeby móc jeszcze jeździć. Tu też mam gwintowane niestety, bo to jest gładki taki, śruba ucięta gładka, to są gwintowane, ale dam opaski. Pozakładam, żeby dało się jeździć. Bezpiecznik instalacji wyłączony, także na instalacji się nie będzie dało przełączyć. Tutaj też po kolorach zaznaczyłem tymi znacznikami do kabli wtyczki od rozrządu. 1, 2, 3, 4. No, także wyszarpuję. A jeszcze te węże były po lewej i prawej stronie reduktora spięte zipami. I tutaj tak samo, bardzo podobnie, też były spięte zipami. Dobra, wtyczki zabezpieczone zipem i stretchem, żeby nie zawilgotniały. Tak samo tutaj, złapałem też tutaj taki ślepy wąż. Zatkałem go śrubą M12, dałem opaski, żeby też reduktor był czysty. Założyłem jeszcze to, ale to powinno być bez tego.
to powinno być doprowadzone przed przepustnicę na czystą stronę filtra powietrza. Także najwyżej tutaj się wkrętkę jeszcze zrobi, się to potem połączy. Ale teraz założę, żeby to się nie brudziło, bo nie wiem jak długo będzie jeździło na benzynie auto. Powkładałem te zaślepki. Na dole już nie zaciskałem opasek, tylko śrubki, żeby śrubki nie wypadły. Raczej się nie zgubi, bo tu podciśnienie powinno zasysać, wciągać to. No ale to dobra. No, poskładane. No nic, chyba trzeba iść do domu działać. Dobra, słuchajcie, odpalony na benzynce. Elemem takim do telefonu widzę map jest 0,3. Także na zimnym jest dobrze. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Silnik równo chodzi, szczelny. Także jest to zrobione na tyle, żeby można było teraz jeździć na benzynie. Odłączona instalacja, bezpiecznik. Tak. Zakręcona butla w bagażniku. Tak, widzimy odłączony bezpiecznik, on tam sobie luzem lata. Także jest elegancko. Dobra, idę się zbieram. No i dobra, słuchajcie, taka wstawka z przyszłości. Wtedy się zebrałem na chatę, wyszarpałem listwę wtryskową, no i zacząłem skonstruować impulsator, żeby samemu wyczyścić te wtryski w myjce ultradźwiękowej. Wrzucę wam z tego wstawkę, jak to wyglądało, ale zapowiem najbliższe odcinki. Przypomniałem sobie, że przecież poznałem Marek, który profesjonalnie czyści wtryskiwacze. Poznałem go na targach motoryzacyjnych, tam właśnie miał stoisko z czyszczenia wtrysków. Rozmawialiśmy o sterowaniu wtrysków właśnie pick and hold, właśnie przy takich gazowych wtryskach, nie benzynowych. Tam zacząłem rozmowę, gadamy. I to była pierwsza osoba, która rozpoznała mnie jako rzeźbiarza, w takim sensie, że rozmawiamy, coś tam no i właśnie on coś mówi, że ogląda takiego rzeźbiarza. Mówię, no to ja. No i Marek właśnie był w szoku, że jestem taki młody. Myślał, że to jest ktoś starszy, bo tak podejście do elektroniki. No ale tak, pozdrawiam Cię Marek serdecznie. I słuchajcie, właśnie ja zrobiłem impulsator, o tym będzie cały film, o czyszczeniu wtrysków zrobimy odcinek, bo Marek był na tyle miły, że powiedział, że nagra jak to wygląda ten proces. Ja tu już mam wtryski wyczyszczone, także one czekają na montaż w aucie, natomiast też miałem troszeczkę mały wypadek tutaj. No więc nie zamontuję ich szybko, ale film planuję nagrać z montażu, regulacji, jak to się wszystko uda i tego jak one działają. Tu wam tylko jeszcze pokażę takie właśnie ładne wykresy co było, ale to czekajcie na odcinek o czyszczeniu wtryskiwaczy LPG. Ja tutaj jeszcze w międzyczasie też dostałem od Tooltopa taką multimetr z termowizją i z obiektywem makro. Jestem podobno pierwszym youtuberem, który dostał obiektyw makro razem z tym. Całkiem sprytnie to rozwiązali. Jakaś taka na 2 magnesiki do śrubek, bo ten multimetr nie miał zwykle termowizji makro. I jeszcze, co jest fajne w tym multimetrze, jest trochę taki plastikowy, zabawka taka, ale zobaczcie, mam podłączone sondy pod czujnik temperatury. Tym mogę sobie mierzyć temperaturę, na przykład stopy. To jest taka po prostu kamerka i tu na dole jest pomiar. Mamy 2,4 kΩ, czyli tam w 21 stopniach, powiedzmy, ile ten czujnik ma? 20 stopni. To może ma 2,5 kg ma ten Prince. Nie wiem ile ma ten czujnik. Może 2,5, może 2,7, na forach różnie piszą. Także teraz jest 2,2 kg zamiast 2,5, także praktycznie temperatura powinna nie mieć zmian. Ja też planuję odcinek rozkręcić go, zobaczyć w środku jak wyglądał ten reduktor. Czy ta wymiana była zasadna reduktora, czy to był złożony problem, że i reduktor i wtryski, lub czy zaniżanie ciśnienia na reduktorze nie wynikało z tego, że 2 wtryski były nieszczelne, bo to właśnie wyszło w testach, że 2 wtryski puszczały gaz i nie były szczelne. Czy na przykład jak one były zaklejone się nie domykały, czy coś powodowały, to będziemy rozkminiać w następnych odcinkach. Testy tego multimetru urządzenia też będą za jakiś czas. To jest też fajne, że na przykład właśnie mamy 2,4, czy on pokazuje on pokazuje temperaturę pewnie z wewnętrznego czujnika temperatury, ale fajne jest to, że możemy mierzyć bardzo dużo różnych wartości podczas pomiaru termowizją, także ciekawe urządzenie. Rozdzielczość nie jest jakaś za duża, to jest tylko taki szybki pogląd na sytuację, ile tam coś może mieć stopni. On się teraz uruchamia, kalibruje i to żółte to jest na środku. Ekran jest w ogóle dotykowy, jest tam jakieś menu, funkcje. Ja będę się tym bawił, muszę go poznać, trochę bardziej ten sprzęt, no ale to jakby kolejne odcinki. Także jako, że pokazałem tu dużo firm różnych rzeczy, w tym odcinku oznaczę go jako sponsorowany, mimo że ten odcinek nie był sponsorowany. No i co, wam dziękuję za oglądanie, za komentarze, piszcie sugestie, co sprawdzić w tym sprzęcie, co powiedzieć właśnie z tym wtryskiwaczami, a ja wam teraz puszczę pionowo nagrane, bo to miało iść na shorta, jak wyglądało moje podejście, które chciałem samodzielnie zrobić właśnie
impulsator do sterowania tych wtrysków. Także oglądajcie, jak to się skończy. Ten film się kończy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Czekam na wasze komentarze. Zapraszam was na grupę Rzeźbiarnia na Facebooku. Wbijajcie, wszystkie linki na dole w opisie filmu na samym końcu. Dobra, trzymajcie się. Cześć, zdrowia. Ile prądu pobiera wtrysk LPG? No tutaj właśnie mam Keihina z Prince'a. Oscyloskop zapięty w piku pobiera około 10-11 amperów. Także około 11 amperów, mierzone sondą tego typu i impuls podany z akumulatora. A dlaczego to robię? Bo tutaj kombinuję coś z impulsatorem do czyszczenia wtrysków w myjce ultradźwiękowej. Także życzę mi powodzenia. No i zaspokojona ciekawość. I cewka tutaj ma 1,25 ohma, czyli są bardzo nisko ohmowe, bardzo dużego wydatku, wydajności. Także dobre wtryski. Jak się je uda umyć, uratować, to będzie fajnie. No dobra. No i coś tutaj wyszło. Słuchajcie, start pojedynczy. Tu na diodach tryb pierwszy. Taki strzał. Tutaj tryb drugi. Może ciężko słychać. I tryb ciągły. Co ciekawe, przy takim puszczeniu bierze pół ampera, powiedzmy. Maksymalnie. Można też to tak zrobić jak widz z kanału Impulsatorek, że teraz dotykając tutaj, oj, coś się pozwierało. Tak, jak trzymam przycisk, częstotliwość 30 Hz, też pobiera około pół ampera. Tutaj 4 wtryski mam podłączone w termowizji jednocześnie. Proof of concept jest dobry, tylko płytka stykowa się grzeje. A pobierają one ile? 6 amperów, 75 watów. Może śmieszny tu z ostro zgrabami działa jemu, cześć jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.